Na południowo-wschodnim wybrzeżu Malty znajdziemy niewielką wioskę rybacką o intrygującej nazwie Marsaxlokk. To jedno z najbardziej znanych miejsc na całej wyspie ze względu na port pełen tradycyjnych łodzi rybackich zwanych Luzu. Czasem nazywane są one wręcz symbolem Malty. Malowanie łodzi to długa tradycja. Wszystkie mają jednolite barwy, głównie żółte, niebieskie, czerwone i zielone. Dolna część łodzi zazwyczaj malowana jest na bordowy kolor, aby dobrze było na niej widać linię wody. Na wielu łodziach znajdziemy również parę oczu. To odwołanie do oczu Horusa, mającego chronić rybaków na morzu. Dawniej większość rybaków pracujących w zatoce pochodziła z nieodległego Zeytun. Dojeżdżali oni tam i z powrotem do portu. Dopiero w połowie XIX wieku zaczęli osiedlać się tu na stałe, a niewiele później wybudowano kościół pod wezwaniem Matki Bożej z Pompeji. Luzu to część tradycji przechodzącej z pokolenia na pokolenie. Rybacy zazwyczaj dziedziczą je po swoim ojcu lub dziadku. Wiele z nich służy już nie tylko do połowów, ale także do przewozu turystów odwiedzających port. Co 5 lat każda łódź jest sprawdzana i poddawana konserwacji. W ten sposób wszystkie łodzie zachowują żywe kolory i mimo upływu czasu wyglądają jak nowe. Marsaxlokk słynie nie tylko z łódek Luzu, ale też z niedzielnego targu, na którym można kupić świeżo złowione ryby. To właśnie w niedzielę znajdziemy tu największe tłumy. W mieście jest również wiele restauracji, w których można spróbować dań z ryb i owoców morza. Zwłaszcza popularny jest tuńczyk, z którego słynie Malta. Niestety ogromne ilości turystów sprawiły, że Marsaxlokk zaczęła dopadać komercja. Mimo wszystko to wciąż jedno z tych miejsc na Malcie, które trzeba zobaczyć na własne oczy. Warto podejść kawałek na wschód od miasta, ponieważ jest tu kilka ciekawych punktów widokowych. Na przykład ten, na który idę, jest to punkt, z którego widać całe miasteczko i okolice, a po drugiej stronie bardzo ładnie widać klify. Najciekawszym miejscem w okolicy, do którego możemy dojść piechotą, jest malownicza zatoka St. Peter's Pool. Spacerem to około 2,5 km od Marsaxlokk. St. Peter's Pool nie jest typową plażą, a raczej naturalnym basenem wyżłobionym w skale. Nie ma tu parasoli i leżaków, a dzięki przejrzystej wodzie i dużej głębokości jest to miejsce wręcz stworzone dla osób lubiących skoki do wody. Kąpielisko jest zupełnie dzikie i nie ma tu praktycznie żadnej infrastruktury. Zejście do wody jest dość strome, lepiej więc zachować ostrożność. W naturalności tego miejsca kryje się jednak cały jego urok. Przejrzyste wody niewielkiej zatoki często wybierają osoby lubiące snorkeling, a jeśli chcecie udać się na spacer, to w okolicy jest dużo ścieżek prowadzących wzdłuż wybrzeża, z których rozpościerają się znakomite widoki na klify.
Będąc w Marsa Szlok, naprawdę warto udać się do St. Peter's Pool. Moim zdaniem to jedno z najbardziej oryginalnych i najpiękniejszych kąpielisk na Malcie.